Witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu Książka w 5 pytań z Big Book Cafe. Ja nazywam się Julia Rzemek i bardzo miło mi powitać wszystkich słuchających, a w szczególności naszych cudownych patronów, którzy wspierają wszystkie działania Big Book Cafe, ale także ten podcast. Dzisiaj jest ze mną Paulina Wilk. Cześć Paulina. Cześć Julia. Jestem tutaj z tobą na co dzień w tym biurze, który jest za kadrem kamery. No właśnie, bo chciałam powiedzieć też, że to podcast, który nagrywamy w takiej trochę nowej formule, a właściwie w nowym miejscu, to znaczy zamiast w zamkniętym, ciemnym studiu podcastowym siedzimy sobie w przestrzeni wspaniałego Big Book Cafe MDM, więc też nie zdziwcie się, jeśli towarzyszyć będą nam różne i niespodziewane dźwięki, które świadczą o tym, że to miejsce żyje i ma się dobrze. Tak jest. Jakoś tak pomyślałyśmy, że na jeszcze jeden sposób zaprosimy was do miejsca, w którym my spędzamy życie i w którym cieszymy się na co dzień czytaniem i w którym gadamy o książkach. A dziś porozmawiamy o książce Miasteczko Panna Maria, Ślązacy na Dzikim Zachodzie. To jest absolutna nowość wydawnictwa Czarnego, napisana przez doskonałą autorkę reportaży Ewę Winnicką. Tę książkę przeczyta Paulina Wilk i dzisiaj na gorąco, bo książka właśnie przyjechała do nas z Julia przed chwilą przyniosła ją z magazynu. Naprawdę przyjechała prościutko i pachnie oczywiście wspaniale. Więc jeśli chcecie być dobrze zorientowani w tym, co nowego w świecie książek, to jesteście we właściwym miejscu. Wspaniale, że jesteście z nami, bo chętnie o tej świeżynce wam opowiemy. Dobrze. Przechodźmy do tematu. Bardzo proszę. Ewa Winnicka. Ja wiem, że to jest autorka, której nowe książki zawsze śledzisz, że bardzo ją cenisz. I to nie pierwszy raz, kiedy ona opowiada o emigrantach, bo opowiadała już o emigrantach, którzy wybrali jako swoją ojczyznę Wyspy Brytyjskie. Opowiadała o tym w takich książkach jak Angole i Londyńczycy, a w poprzedniej książce opowiadała z kolei o emigrantach, którzy trafili do Stanów Zjednoczonych, a konkretnie na Greenpoint. Tym razem znowu Stany Zjednoczone i emigranci ze Śląska. Oni trafiają do miejscowości Panna Maria. No, co to jest za miejscowość i właściwie dlaczego akurat tam? Słuchaj, no miejscowość to oni tak nazwali, co zresztą okazało się wkrótce dość kontrowersyjne, o czym za chwilę. Tak, Winnicka jest taką bardzo wierną temu tematowi autorką i myślę, że to jest bardzo mądre, dlatego że opowiada o emigracji i różnych jej odcieniach, różnych momentach historii, różnych motywacjach i dość niesamowitych powodach, dla których ludzie z bardzo biednych wsi, właściwie zabierając ze sobą co najwyżej pierzynę, nie wiem, obraz Matki Boskiej Częstochowskiej albo krzyż, ładowali się na statek, którym przez 9 tygodni płynęli do Ameryki, o której nie wiedzieli nic poza bujdami na resorach, jakie były im opowiadane przez rozmaitych komiwojażerów fantazji ówczesnych. Jesteśmy w połowie XIX wieku, jesteśmy w zaborze pruskim i tam ludzie żyją, ci chłopi, którzy się decydują na emigrację do Stanów Zjednoczonych, to nie są wcale chłopi żyjący w najgłębszej desperacji, wcale nie najbiedniejsi z biednych. To są ludzie, o których właściwie Winnicka pisze, że jakoś to życie im się układało. Oni coś mieli, jakiś dosyć klarowny status w strukturze tej polskiej wsi, oczywiście wsi, która była zarządzana przez możnych i miała swoje twarde reguły, ale oni tą identyfikację mieli dosyć klarowną i mieli jakieś zasoby, które mogli zainwestować albo wydelegować jakichś członków rodziny, żeby jako poczta pojechali właśnie w ten daleki świat. To jest kawałek tej opowieści, którą już dostawaliśmy na przykład od Martina Polaka w Cesarzu Ameryki albo w Wyspie Klucz, którą lata temu napisała Małgorzata Scheinert o tych wyspach, poprzez które dostawano się do Nowego Jorku. Więc są tutaj znajome motywy, takie jak to, że właśnie na tych wsiach, powiem polskich, no bo współcześnie to są te polskie obszary, pojawiają się rozmaici agenci, którzy opowiadają, jak się tam dostać. No i oczywiście ta Ameryka jest
mlekiem i miodem płynąca. To, co jest naprawdę ciekawe w tej historii, to to, że tym razem tym komiwojażerem fantazji jest ksiądz, kaznodzieja. To jest ksiądz, który nazywał się Leopold Moczygęba, bardzo efektownie. I on im opowiada tę historię. Ta historia przychodzi do nich z daleka, przychodzi przez ocean i jest kusząca. No i po właśnie takim bardzo długim, ciężkim rejsie, którego oczywiście nie wszyscy pasażerowie takich statków przeżywali takie rejsy. Tam były ofiary i podróżowało się w ciężkich warunkach. Zawijali do portu w Galveston w Teksasie. No i tam się zaczynała ciężka historia, czyli natychmiastowe i brutalne zderzenie z tymi fantazjami, które były im podawane i które ich kusiły. A sama osada Panna Maria, no właśnie stworzona przez katolików w dobrej wierze, przez księdza została tak nazwana, bo on wierzył, że tym samym wszyscy mieszkańcy tej osady jakoś będą przez Matkę Boską chronieni. Ta decyzja wywołała kontrowersje w takich konserwatywnych, katolickich środowiskach, gdzie uważano, że to jest zbezczeszczenie, że to jest nadmiarowe, że jest w tym coś po prostu niestosownego. No ale jak ktoś płynie na drugi koniec świata, to łamie różne reguły, z których się wydostał. Czyli historia zaczyna się w połowie XIX wieku. Ślązacy trafiają do Teksasu. No i co dalej? Ewa Winnicka podąża wraz z nimi i ich historią przez następne dziesięciolecia, doprowadzając te historie aż po współczesność. Czy są też może w tej opowieści takie momenty po prostu, na których ona się skupia i uważa jakoś za kluczowe dla kształtowania się tej grupy ludzi, czy też ich potomków w Ameryce? Mhm. No Winnicka jako rasowa reporterka nie odpuszcza. Ona musi tę historię poprowadzić po to, żeby jej się odsłonił w ogóle szerszy sens związany z migracją, z głębsza odpowiedź na pytanie, dlaczego prosty chłop albo prosta chłopka, nie mająca żadnego wyobrażenia o tym dalekim świecie, na który się decyduje, podejmuje takie ryzyko, bo w tych opowieściach i w tej również jest jakiś rodzaj zdrowego, bo nacechowanego taką spokojną, właśnie przeprowadzoną na długiej linii czasu obserwacją, ale jednak podziwu dla aktu emigracji. Ja myślę, że to jest bardzo ważny powód, dla którego tę książkę warto dzisiaj czytać. Polscy śląscy chłopi docierają do Teksasu, który jest po prostu wielką krainą pełną prerii. Nic tam nie ma. To znaczy to wszystko trzeba zrobić nieomalże gołymi rękami, dlatego że polscy emigranci to nie byli emigranci, którzy dostawali wsparcie swojego państwa, bo bywało tak w emigracji na przykład do Ameryki Południowej. Było tak, że państwa delegowały swoich obywateli i oni dostawali jakiś system wsparcia, na przykład narzędzia do pracy. A tutaj to wszystko trzeba było zrobić samemu. To nie jest kraina ani mlekiem, ani miodem płynąca. To są potężne przestrzenie. Ci ludzie lądują dosłownie w pustce. Tam są opowieści o tym, że na początku nocują w ziemiankach, głodują, nie bardzo mogą zrobić sobie ten świat, bo oni okazuje się, że nie jadą na gotowe, nie dostają żadnej pracy. No tutaj trzeba de facto stworzyć jakieś technologie własnego przetrwania i wymyśleć sobie los. To nie była prosta sprawa, natomiast rzeczywiście oni lądują w krainie możliwości, bo to jest część mitu amerykańskiego, ale także teksańskiego, a od tej siły mitu w ogóle Winnicka tę historię zaczyna, że lądujesz w krainie, no właśnie, niezapisanej, czyli krainie, która ci obiecuje nieograniczone możliwości. I to, że Winnicka tę historię opowiada do czasów współczesnych, pozwala nam zobaczyć, że dla niektórych amerykański sen się ziścił. To są osoby nieliczne, podobnie jak w jej historii o Greenpointie, gdzie bardzo wielu ludzi decydowało się na ekstremalne warunki pracy. Nie bardzo wiadomo, czy to jest tylko determinacja i konieczność, czy to jest potrzeba jakiejś konsekwencji wobec własnej decyzji, czy jest w tym jakaś brawura i nieustępliwość, czy nawet jakiś polski przewrotny charakter, że oni nie wymiękali, mówiąc pospolicie, tylko tam trwali. Inna jest sytuacja tych chłopów ze Śląska, bo to są jednak ludzie niezamożni. Tu raczej nie ma mowy o powrotach z rozczarowania. Przetrwać trzeba. I Polacy wykuwają tam swój los, zaczynają od pracy na roli.
roli, którą uprawiają prostymi pługami z bydłem. Później się zaczynają uprawy bawełny, bo tam są dobre ku temu warunki. Znacznie później, już to już jest wiek XX, lata 30., zaczyna się poszukiwanie ropy i odkrycie ropy, ale to też nie jest historia prosta. Nie wszyscy ci polscy emigranci byli w stanie w ogóle zrozumieć, jakie skarby zostały tam odkryte i znalezione, jakie dokumenty podpisują. Nie wszyscy byli piśmienni, w związku z czym nie wszyscy mogli realnie skorzystać z tego bogactwa. Ale historie bardzo wpływowych dzisiaj, zamożnych amerykańskich obywateli o naszych śląskich korzeniach oczywiście też w tej historii są. I tak ta historia nie dość, że jest doprowadzona do współczesności, to toczy się w dwóch planach, bo Ewa Winnicka jedzie do wszystkich miejscowości, nie tylko do miasteczka Panna Maria, ale jest tam również Częstochowa i inne swojsko brzmiące nazwy miejscowości się pojawiają w książce. Ona odwiedza je wszystkie, odwiedza potomków tej diaspory. Zresztą to są jedne z najciekawszych momentów, kiedy oni starają się do niej mówić językiem polskim albo gwarzą po śląsku. Natomiast w obu przypadkach to są języki historyczne, czyli nie takie, jakich dzisiaj już używamy. No właśnie, powiedz trochę o tym, co dzieje się z tożsamością narodową tych emigrantów, na ile oni czują się i na ile Ewa Winnicka o tym pisze, na ile czują się Amerykanami, Teksańczykami, czy też Polakami, a może Ślązakami, bo to akurat w wypadku narodowości śląskiej, nawet w Polsce budzi dużo emocji. Tak, ja w ogóle myślę, że jest jakaś nić łącząca to odrębne poczucie bycia Ślązakiem i odrębne poczucie bycia Teksańczykiem. Oczywiście to jest bardzo, to są dwa różne światy, ale one jednak, ta tożsamość lokalna, czy etniczna, czy kulturowa, w zderzeniu z szerzej rozumianą tożsamością państwową, która się kształtuje i zmienia w zależności od tego, jak wędrują granice, jakie wojny wybuchają, wobec kogo należy się opowiedzieć i mieć z tego coś, bo to jest też kwestia interesów i pragmatyki życia i przetrwania, to na pewno jest ciekawy pomost tożsamościowy. W ogóle ta identyfikacja i tożsamość, one są głównym tematem dociekań Winnickiej i głównymi wątkami, które przechodzą przez całą tę opowieść. Ta książka nie jest opasła, to jest jedna z krótszych książek Ewy Winnickiej. Można powiedzieć, że to jest mała historia wcale nie bardzo dużej grupy ludzi, ale ona się przede wszystkim rozgrywa na polach tego, kim oni są i kim się czują. No bo jadą śląscy chłopi z zaboru, no więc z jakimiś korzeniami też splątanej już wyjściowo tożsamości. Ale dokąd oni jadą? Teksas jest i od tego Winnicka tę opowieść zaczyna fenomenalnie. Od razu nie mogłam przestać w ogóle nucić sobie najnowszych piosenek Beyoncé, jak czytałam tę książkę, bo Beyoncé, która pochodzi z Teksasu, z Austin, ostatnio wydała płytę z muzyką country, co wzbudziło pewne poruszenie. Nie wszyscy to kochają, natomiast dla mnie to jest bardzo ciekawe, że ona wraca do swoich korzeni muzycznych. Zresztą robi to moim zdaniem jeszcze w pewnym odniesieniu do kariery innych wokalistek amerykańskich i tego, że jednak country niesie i może być gwarancją amerykańskiego sukcesu, bo jakoś jest bardzo powiązane z mitem wielkości Ameryki i tego, co to znaczy być prawdziwym Amerykaninem czy Amerykanką, ale przede wszystkim to bije w ten ton Teksasu jako najbogatszego, najważniejszego, najlepszego. Tam wszystko jest najwspanialsze. To jest stan, który bardzo długo utrzymywał niepodległość wobec Stanów Zjednoczonych. On dołącza do Unii na skutek wojny. I to jest cały czas opowieść o pograniczu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem. Pograniczu, które dzisiaj też jest bardzo żywą, bolesną raną czy sprawą dla Amerykanów. To jest to miejsce, przez które przechodzi cała masa migrantów nielegalnych, którzy są Amerykanom potrzebni, ale w zasadzie nie mogą zalegalizować swojego losu. I
polscy czy śląscy chłopi, którzy tam lądują od razu w tym miksie etnicznym, narodowościowym i w tej takiej turbulentnej historii, gdzie powracają pytania o niezależność, o to, czy chce się być częścią większej całości, pytania o własną tożsamość w bardzo lokalnym wymiarze, tożsamość, która się też objawia w języku, dlatego że oni rządzą, czyli oni mówią po śląsku, w wielu rodzinach dość długo. Część z nich mówi także po polsku. Część z nich, mówiąc po śląsku, jest przekonana, że mówi po polsku, bo nie rozumieją różnicy i jej nie znają, ale też od samego początku są w kontakcie z Teksańczykami, z przybyszami z Meksyku. Wielu z nich mówi też doskonale po hiszpańsku, bo musi, bo mieszkają w stanie, w którym większość ludzi zna język hiszpański i jest on ich pierwszym językiem. Więc jest to dość niesamowity tygiel i oczywiście to wszystko Winnicka jeszcze opowiada na tle historycznym, gdzie przewalają się wojny, również te zewnętrzne, no ale i wewnątrzamerykańska, kończy się niewolnictwo, to wszystko bardzo, bardzo zmienia dzieje Teksasu, no ale oczywiście jesteśmy tutaj też prowadzeni przez ten moment, w którym dochodzi do odkrycia ropy, która jest kompletnym game changerem i daje Teksasowi gigantyczną przewagę nie tylko wobec samych Amerykanów mieszkających w innych stanach, ale też wobec świata po prostu, bo można tam czuć, że się żyje w pępku świata też. No właśnie, trochę odpowiedziałaś na pytanie, które chciałam ci zadać o to, że ta książka jest też taką historią Teksasu, prawda? Bo de facto trafiamy tam razem z tymi emigrantami. 2 lata później wybucha wojna secesyjna i oni już są jakby w samym środku tych wydarzeń, też je współtworzą i wszystkie te kolejne wydarzenia właśnie jak odkrycie ropy naftowej i tak dalej, oni są żywymi uczestnikami. To jest też historia całego stanu. Absolutnie i w ogóle kwestia tożsamości, języka i tej historii cały czas się ze sobą splatają, bo można powiedzieć, że każdy przełom historyczny, czy każde duże zdarzenie historyczne każe im jakoś sobie zadać pytania o tą tożsamość. No jeśli się walczy w wojnie secesyjnej, no to oni natychmiast nabierają jakiegoś elementu identyfikacji z Ameryką, czują się Amerykanami, ale czują się jednocześnie Teksańczykami. Różnie się identyfikują różne osoby w tej książce i oczywiście te pytania o to, kim naprawdę są, idą przez kolejne generacje, bo to jest też dość niesamowite, że w niektórych rodzinach potomków tych pierwszych osadników nadal istnieje no nie tylko znajomość tego języka, ale jakiś rodzaj oczekiwania, że kolejne pokolenia będą ten język znać. Kolejne te wojny i wydarzenia historyczne im stawiają rozmaite wyzwania, no ale też trzeba powiedzieć, że ich los się stopniowo poprawia. To jednak jest taki American Story o tym, że się jednak idzie jakoś do góry, choć niejednoznacznie, bo to jest też opowieść o kapryśnych wyrokach losu, no bo mamy jakiś stan, który miał jakiś klimat, który sprzyjał, dajmy na to, uprawianiu bawełny. Cholernie ciężka praca, ale możliwa i przynosząca zyski. Amerykanie eksportowali bawełnę, również teksańską, na cały świat. Dopiero wojna amerykańska, co wiem z zupełnie innego zakątka, utrudniła uprawę tej bawełny. Dzięki temu wyrósł cały w ogóle przemysł włókienniczy w Bombaju, gdzieś na końcu świata. Więc my też jesteśmy nie tylko w historii amerykańskiej, ale naprawdę też od razu globalnej, no bo migracja to też jest już od razu opowieść o tym przeniesieniu i już o takich globalnych aspiracjach czy elementach historii gospodarczej. No ale jak się uprawia bawełnę na okrągło, to się wyjaławia glebę. No to się pojawiają inne pomysły. Kim zostają polscy osadnicy tam? Zostają kowbojami. Swoją drogą bardzo ciekawie Winnicka pisze o kowbojach, o tym, że to są postaci kluczowe dla dla teksańskiego mitu i dla mitu wielkości Teksasu w kontekście samej Ameryki i jego znaczenia, bo właściwie kowboje funkcjonowali, słuchaj, przez jakieś 2-3 dekady. To był taki zawód bardzo krótkiej zdatności do użycia, bo pędzili to bydło, a potem się pojawiła kolej, możliwość transportowania tego bydła w sposób mechaniczny, zresztą do ubojni, do rzeźni głównie. Jak powstały chłodnie, to już nie trzeba było pędzić
wypędzić tego bydła i go wypasać po drodze, tylko cała technologia natychmiast tych kowbojów wyrzuciła z siodła. No i znowuż trzeba było siebie wymyślać na nowo, inne biznesy, inna rzeczywistość ekonomiczna. No i wreszcie właśnie odkrycie ropy już wspomniane. Są tacy Polacy, którym się udało, czy potomkowie Polaków, którym się udało na tym zarobić i są dzisiaj posiadaczami, jak to jeden z bohaterów książki mówi, no i 3 dni by nie starczyło, żeby objechać ich rancho, czyli to są naprawdę posiadacze bardzo, bardzo zamożni. I tutaj taki ciekawy polski element, że oni bardzo niechętnie rozstawali się ze swoją ziemią. Niektórzy stracili szansę na życiowe fortuny właśnie dlatego, że tej ziemi nie chcieli pod wydobycie ropy oddać. A historia wydobycia ropy też nie jest prosta, bo jak się skończyło normalne wydobywanie, to się zaczęło szczelinowanie, a dopiero w tym są grube pieniądze. I to już jest historia zupełnie współczesna. Wspaniała historia, wspaniała opowieść. Zaczęłyśmy też od tego, że Ewa Winnicka tym tematem emigracji w różny sposób się zajmuje i tutaj też jest to temat, który na pewno łączy tę książkę z jej poprzednimi. Ale chciałam cię zapytać o to, co dla ciebie w pisaniu, czy też w opowiadaniu historii Ewy Winnickiej jest największą wartością? Czy ona ma jakąś specjalną wrażliwość, czy sposób, w jaki konstruuje tę historię, czy też perspektywę, z jakiej opowiada te opowieści? No poza tym, że no, ma na pewno rękę do znajdowania dobrych tematów. Rękę ma, choć w tym przypadku idzie po śladach innych reporterów historycznych, czego absolutnie nie ukrywa, bo ich cytuje i się na nich powołuje. Ewa Winnicka ma bez wątpienia wspaniały warsztat, to znaczy niczego nie przeocza i jak już idzie, to idzie po tej historii we wszystkich wymiarach. Bardzo lubię to, że po raz kolejny pisze książkę w 2 planach czasowych, różnych planach czasowych. Nie zostajemy tylko gdzieś tam w przeszłości, tylko rzeczywiście mamy też coś takiego bardzo żywego, dzisiejszego, uroczego, zabawnego, bo oczywiście ta tożsamość polska czy śląska jest wyrażana tak po teksańsku, czyli wiesz, no to są t-shirty, to są czapeczki, to są jakieś flagi, to jest uczestnictwo w takich dosyć, można powiedzieć, ludycznych okazjach, podczas których się manifestuje tę swoją tożsamość. Tak Amerykanie to robią, współcześni. Jest oczywiście takie współczesne polskie bagienko, czyli 2 instytucje, które mają pełnić jakąś pieczę nad tym dziedzictwem i oczywiście ze sobą rywalizują. Jest coś, do czego Winnicka wraca po raz kolejny. I to jest akurat może taki zastanawiający wątek. Ona pokazuje, to jest kolejna książka, w której ona pokazuje istotność Kościoła, religii jako elementu tożsamości polskich emigrantów, ale także jak Kościół pełnił bardzo ważną rolę w ogóle w organizowaniu tych społeczności. Jak wiele spraw załatwiał, chociaż to nie jest żadna pochwalna historia, bo powiem tylko, że ksiądz moczy gęba. Najpierw nakłonił do przyjazdu, a potem się sprytnie ulotnił. Szczegółów nie zdradzam, ale jednak był to kaznodzieja umykający swoim owieczkom. Więc na pewno te plany czasowe, zgłębianie tła historycznego dość dokładnie, ale też to, co bardzo jest ważne w pisaniu Ewy Winnickiej, to na pewno to, że ją zawsze interesuje głębszy wymiar tej opowieści i szerszy plan. To znaczy my tutaj nie czytamy tylko o emigrantach, tylko o dość turbulentnych ich losach, ale właściwie czytamy o magnetycznej sile idei, które można przetransportować na drugi koniec świata, opowiedzieć ludziom w taki sposób, że oni zostawią wszystko, czym są, wszystko, co posiadają i wyruszą w absolutnie nieznane, a co więcej, wytrzymają tam i spróbują samym sobie własną historię opowiedzieć na nowo. To jest też trochę historia o manipulacji, trochę historia o polityce, ale też historia o wielkich marzeniach. I wydaje mi się, że ja najbardziej u Ewy Winnickiej cenię 2 rzeczy. Jedna to jest taka, że ona umie dotknąć tych codziennych, zwykłych, przyziemnych tonów, ale znaleźć wysoki wymiar. A druga to jest jej znakomity reporterski chłód i spokój. To nie jest książka, w której ona podaje jakieś łatwe ekscytacje, tu nie ma łatwych wniosków, narracja jest prowadzona w bardzo taki spokojny sposób. To jest książka, która po pierwsze daje do myślenia, a po drugie pozwala myśleć w trakcie lektury. I ostatnia rzecz, którą jakoś wydaje mi się, że warto docenić dzisiaj, to jest wreszcie przypominanie nam, że my też, jak obdarci, biedni i głodni,
kiedyś do czyichś drzwi pukaliśmy, prosząc o pomoc albo szukając sposobu, żeby wykuć swój los na nowo. I to jest po prostu bardzo ważne, żeby o tym pamiętać, kiedy do naszych granic różni ludzie w potrzebie pukają, a reagujemy różnie. Ja już przed rozmową z tobą wiedziałam, że to jest książka, którą muszę przeczytać, więc teraz zdecydowanie odkładam ją na swój stosik książek do przeczytania. Dziękuję ci bardzo za tę rozmowę. Ja się cieszę, że mogłam o niej opowiedzieć. No i po książki Ewy Winnickiej oczywiście zapraszamy do nas. Tak jak Julia mówiła, to jest absolutna świeżynka. Mamy nawet spotkanie premierowe z Ewą Winnicką u nas na tej scenie w Big Book Cafe MDM, także będziecie mogli i obejrzeć to spotkanie na naszym kanale YouTube, ale też będzie szansa, żeby zamówić u nas książkę z autografem, czy stacjonarnie, czy w naszej księgarni internetowej będziemy mieć i takie egzemplarze. Dziękujemy wam bardzo za słuchanie, dziękujemy za wspieranie nas w serwisie Patronite. Przypominamy też, że ten podcast powstaje także przy wsparciu finansowym Miasta Stołecznego Warszawy. Jest częścią realizowanego przez nas stałego programu literackiego. Tak jest, ale wy też się nie wzdragajcie, dorzućcie swoje 5 groszy, patronite.pl/Big Book Cafe. Tu jesteśmy, dużo robimy z miłości do czytania. Dołączcie do nas, dużo dobrego z tego też i dla was wyniknie. A za dzisiaj już dziękujemy, a co w następnym odcinku, to się okaże. To się okaże. Mamy nadzieję, że znów będziemy nadawać z tej wspaniałej MDM-owej sceny. Do usłyszenia. Do usłyszenia.